Cześć, dzisiaj będziemy kleić jesionowy blat okrągły, gdzie pomoże nam maszyna Domino z Festola. Musimy wykreślić, jak wielki będzie stół za pomocą cyrkla. Po prostu najprostszy sposób. Musimy sobie poznaczyć, gdzie będzie łączenie klocków domino. Musimy pilnować, żeby klocki nie wchodziły w wycięcie, no bo będzie to nie wyglądało tak, jak powinno. Będziemy łączyć na klockach domino 10×50. Słuchajcie, moim zdaniem maszyna się super sprawdziła. Teraz zobaczymy, jak wygląda finalnie działanie tego. No super jest. Klocki idealnie pasują. Nawet zobaczymy, czy schodzą się pięknie. Słuchajcie, będziemy teraz kleić ten blat przy zastosowaniu właśnie tych magicznych naszych klocków domino z Festola i pokażę Wam, jak ja, że tak powiem, w swoim to robię wykonaniu. Teraz będziemy układać cały blat, który musimy skleić, ułożyć go ponownie tak, jak był rysowany i wtedy będzie nam się wszystko zgadzać. Słuchajcie, teraz zaczynamy klejenie. Musimy się troszeczkę pospieszyć ze względu na to, że jest ciepło, a ten klej dosyć szybko schnie. I te dziury, ważne, żeby w te dziury też tego kleju się dostało. Wtedy te kołki trzymają tak, jak się należy i przede wszystkim nie klawiszują. O, słuchajcie, są bardzo fajnie spasowane, dlatego ta dziura jest wyrobiona wzdłuż więcej, żeby było pole manewru, ale w poprzek się nie ruszą, żeby nie klawiszować. Pięknie to wychodzi. Drugą stronę smarujemy już bez wkładania kołeczków, ale nie oszczędzamy kleju, żeby wpłynął klej tutaj i oczywiście te kołki. Nic się nie stanie, jak będą przesmarowane. Kleju nie żałujemy. Dobrze, i teraz to wszystko powinno nam tu ładnie pasować. Pięknie zeszło się. Myślę, że już jest blat na tyle suchy, że możemy go rozkręcić i zlikwidować ściski. Bierzemy nadmiar kleju, który jeszcze nie do końca jest kruchy. Słuchajcie, przygotujemy teraz drugą stronę do frezowania, żeby była gładsza i równiejsza strona. Zeszlifowałem tylko i wyłącznie klej, gdzie klawiszowania jest praktycznie żadne. Nierówności po prostu nie ma. Domino sprawiło się naprawdę super. Żeby wyznaczyć dobrze środek i dobrze było odfrezowane, musimy wyznaczyć i odwiercić wiertłem ósemką otwór do prowadzenia. Teraz odwiercimy otwór do prowadzenia frezowni.
około 15-20 mm swobodnie starczy. Mamy odfrezowane, odfrezowaliśmy to cały okrąg frezownią. Teraz będziemy zdejmować cały szablon i odkurzymy sobie, żeby przejść do dalszego frezowania, ale już z drugiej strony. Słuchajcie, z drugiej strony po obróceniu blatu założyliśmy frez z łożyskiem, który po prostu odetnie nam nadmiar materiału. No myślę, wyszło naprawdę okazale. Jest idealnie. Przed frezowaniem zrobimy szlifowanie takie wstępne papierem 80. Teraz ofrezujemy blat dookoła frezem. Tu wyszedł bardzo fajnie dzięki tym narzędziom. Jeżeli byście potrzebowali takie narzędzia, zapraszamy na fsklep.pl.